Po pierwsze, akcja filmu rozgrywa się w 1939 roku. Po drugie, dzieciaki, którym trzeba pomóc. Po trzecie, obsada tak genialna, że nie jeden film oscarowy można byłoby spokojnie oddzielić. Cóż więcej można chcieć. Fabuła tylko i wyłącznie zarys. Mamy oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, rok 1939. Dzieją się niedobre rzeczy w Czechosłowacji. No i tak, jak najbardziej młody Nick Winton w tej roli, no nie w roli młodego, ale w roli Nicka Wintona, Anthony Hopkins postanawia pojechać do Pragi, do Czechosłowacji, ażeby pomóc tamtejszym dzieciakom. Postanawia coś zrobić, ażeby ich ewakuować, bo to jest przeddzień, kiedy, no tak, ten pan z wąsem wkroczy do Czechosłowacji i zacznie się naprawdę konkretna jazda. Więcej zdradzał nie będę. Pozwoli, że dzisiejsza recenzja będzie troszeczkę mniej zabawna, a przy okazji będzie trochę okrojona w pewne słowa, w pewne zwroty. Nie mogę oczywiście ich, wiadomo, używać. Ale zacznę od fabuły. Film jest oparty na faktach. Na faktach jak najbardziej. Reżyser, scenarzysta spotkał się, tak naprawdę natrafił na Nickiego Wintona w jednym z programów telewizyjnych. Gdzieś tam jakaś, powiedzmy, powtórka była. No i postanowił, co to za facet, co to jest za osobowość. Postanowił go odwiedzić i spotkał się ze 101-letnim wtedy Nickiem Wintonem. Nick dożył 106 lat, więc rzeczywiście bardzo zacny wiek. Spokojnie, nie było problemu. Nie chciał on za bardzo, ale jego, już nawet nie córka, ale wnuczka zgodziła się pod jednym warunkiem. I tylko i wyłącznie jednym warunkiem. Dorosłego Nickiego Wintona musi zagrać Sir Anthony Hopkins. Właściwie powinien powiedzieć dorosłego Sir Nickiego Wintona, ponieważ on został przez królową pasowany na rycerza, miał tytuł szlachecki Sir właśnie za to, co uczynił. A uczynił wiele. Na przestrzeni ponad roku, bo tam rzeczywiście 1938 i głównie 1939 Sir Nicky Winton wraz z kolegami, z koleżankami uratowali 669 dzieciaków. Tyle rzeczywiście dzieciaków udało się wywieźć z Czechosłowacji pociągami do Wielkiej Brytanii, znaleźć im domy. No i rzeczywiście powiem tak, jeżeli jesteś osobą, która się łatwo wzrusza i płacze na filmach, no to przygotuj sobie kubeł, wielki, naprawdę wielką stertę chusteczek, bo będą ci potrzebne. Ten film jest świetnym, rewelacyjnym wyciskaczem. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dobrze zrobione. Fabuła jest ciekawa, intrygująca. Jak już mówiłem wcześniej, oparta jest na faktach, na biografii dodatkowo napisanej, na biografii Wintona. I rzeczywiście wzrusza, naprawdę porusza serce, no bo widzimy my szczególnie, tym bardziej, że akurat jest troszeczkę powiedziane o Polsce, o 1 września 1939 roku. Dokładnie to jest niestety wspomniane. Jaka nasza historia była, każdy wie. Więc rzeczywiście nam to jest bliskie, rzeczywiście bardzo, bardzo bliskie. A na dodatek, no ja oczywiście, są dzieciaki, ja na to wszystko patrzę z perspektywy rodzica, z perspektywy ojca, więc rzeczywiście dodatkowo to robi naprawdę wrażenie. Film naprawdę jest piękny, te dekoracje wszystkie, te kostiumy, naprawdę wszystko jest wycyzelowane. Oczywiście kręcony był, nic nie udawało Pragi, Pragę udawała Praga, grała jak najbardziej czeska Praga, oczywiście Wielka Brytania również była kręcona, więc chwała im za to, że stwierdzili, dobrze, jest w porządku, a nie będziemy gdzieś tam kombinować, szukać po jakichś innych krajach. Tym bardziej, mówię, jest temat zacny, to się akurat ludziom musi podobać, bo rzeczywiście bohater narodowy, no co tu dużo mówić, jak ktoś pomaga przy takim beznadziejnym wydarzeniu, jakim była ta właśnie inwazja i cały ten, mówimy już o tym austriackim malarzu, no to rzeczywiście jest to rewelacyjna sprawa. Obsada aktorska, tutaj w ogóle nie będę nic mówił, albo przynajmniej nie będę mówił wiele, no bo co można powiedzieć, kiedy w obsadzie mamy Antonego Hopkinsa, Oscarowy Anthony Hopkins, nominowaną do Oscara Helenę Bonham Carter, nominowaną do Oscara Lynę Olin i nominowanego do Oscara Jonathana Price'a. No, jest oczywiście jeszcze Alex Sharp, Romola Garai, między innymi Johnny Flynn, właśnie jako młody Nicky Winton, tutaj się podpieram się Filmwebem. Więc rzeczywiście aktorsko jest cudownie. Naprawdę wiele razy mówiłem, popatrzcie, mijają czasy i wielkie tłuzy, jeżeli chodzi o aktorstwo typu Robert De Niro, Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, nie grają w dobrych filmach, rzeczywiście gdzieś tam ogony jakieś kleją i to nie wygląda dobrze, a tutaj naprawdę dostaliśmy film,
Chciałbym powiedzieć teraz, ale ten film miał premierę we wrześniu zeszłego roku, światłą premierę, dopiero teraz Monolith nam dostarczy ten film i dziękuję bardzo, bo rzeczywiście jest to ważna produkcja. Ja mieszkam w Irlandii, więc ten film spokojnie sobie obejrzałem na Amazonie, bo on jest dostępny na Video Prime, więc jeżeli chcesz, to wrzucę w opisie, także przypięty do komentarzu link, możesz sobie sprawdzić, zobaczyć jak to się je, tylko jest ważne, ponieważ jeszcze w Polsce nie jest dostępny, no nie ma niestety polskich napisów, więc jest tylko i wyłącznie po angielsku, ale zapewne jeżeli znasz angielski, to nie ma z tym problemu. Film, no według mnie troszeczkę przeszedł bez echa, niestety. Mimo że zarobił 53 miliony dolarów, więc wydaje mi się, że spokojnie na siebie zarobił, bo co prawda nie mam informacji o budżecie, ale domyślam się, że akurat to nie była taka produkcja, która kosztowała aż tak wiele, ale rzeczywiście jest to film, o którym warto wspomnieć, bo ja wiem, że to są wydarzenia, ktoś powie, stary, to już było 80 lat temu, dajmy temu spokój. Mi się wydaje, że o historii trzeba pamiętać. Nie wolno nią żyć, ale trzeba pamiętać. I to nieważne, czy mówimy o roku 40, 39, 40, którymś, czy powiedzmy o tym, co się wydarzyło 200 lat temu, trzeba jak najbardziej pamiętać, bo róbmy wszystko, żeby to się nie powtórzyło. Teraz jest mnóstwo rzeczy, naprawdę, co się dzieje u nas, u naszych wschodnich sąsiadów, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no nie wygląda to naprawdę dobrze, ale rzeczywiście ten film przypomina nam, jak to było, przypomina nam, że są dobrzy ludzie, że warto rzeczywiście. Ja nie chcę może moralizować tutaj, bo akurat jestem pewnie ostatni do tego, żeby mówić, jak macie żyć, drodzy widzowie, ale akurat wydaje mi się, że jeżeli tylko codziennie możemy zrobić coś o ułamek, naprawdę lepiej, jeżeli możemy komuś pomóc w ten czy inny sposób, nie będę mówił co, gdzie, jak i kiedy, dobrze o tym wiecie, to jak najbardziej trzeba to zrobić, trzeba to docenić. To sobie tutaj jeszcze patrzę. No oczywiście z racji podobieństwa tego, co Sir Nicky Winton zrobił, nazwany został w dniu jego śmierci, właśnie w 2015 roku, nazwany został oczywiście brytyjskim Schindlerem, co samo się rozumie przez się, bo zabieg podobny, tym bardziej, że akurat mnóstwo naprawdę tym dzieciaczków było. Smutne jest zakończenie, ale i pozytywne. No nie będę zdradzał czemu, bo rzeczywiście tak jest, ale kiedy zobaczyłem to, co się właśnie zadziało, pięknie, naprawdę jest to pięknie pokazane, cudownie ujęte, a na dodatek film technicznie jest, można powiedzieć, może nie bezbłędny, ale jest genialny. Muzyka robi tak wielkie wrażenie, jeżeli możesz sobie wyobrazić, no oczywiście pianino, smyki, czy tam skrzypce, coś pięknego, naprawdę. Tak więc nie mogę tego filmu tobie nie polecić. Trzeba rzeczywiście jak najbardziej obejrzeć. On chyba od dzisiaj już jest w kinach, można spokojnie się na niego wybrać. Jak mówiłem wcześniej, Monolith dystrybuuje i jest to niesamowita sprawa. Nie, wiem, że drugi raz wspomniałem dystrybutora, ale ten materiał w żaden sposób nie jest przez nich sponsorowany ani nic. Po prostu cieszy mnie, że w natłoku tego badziewia, tej całej tandety, jaka ostatnimi czasy do nas płynie, mimo że zajęło to 9 miesięcy, ale w końcu ten film do nas dotarł i rzeczywiście jest to dobre, jest ważne. Równie ważne jest udostępnienie tego materiału na swoich mediach społecznościowych. Niech to rzeczywiście się niesie, niech coraz więcej osób ogląda i idą do kina na wartościowe filmy, wiesz, bo naprawdę ja wolę, żeby jedna osoba po obejrzeniu tej recenzji poszła i obejrzała film Jedno życie, niż żeby nie oglądała i stwierdziła, ok, to ja sobie pójdę i obejrzę na Netflixie 365 dni, bo akurat tak jest wygodniej. Nie, rzeczywiście naprawdę jest na wszystko miejsce, ale akurat nie można porównywać pewnych rzeczy, więc rzeczywiście zdecydowanie Jedno życie to jest film, który trzeba obejrzeć, który należy obejrzeć. Co tu dużo mówić, po prostu piękny film o pięknym czynie, świetnie zagrany, pięknie opakowany, nic dodać, nic ująć. A dodać tutaj jeszcze mogę, że tutaj, tak, na tej liście jest mnóstwo ciekawych, interesujących, fajnych recenzji.